Żyjemy? Pięknie, kurde, niesamowite. Całe miasto stąd widać. Komar mi siadł na obiektywie. Jesteśmy w pociągu, który jedzie w stronę Chin kontynentalnych. Będziemy dzisiaj jechać na wycieczkę pod miasto, zobaczyć bardziej naturalną stronę Hongkongu. Dobry początek, bo akurat jak mieliśmy się zacząć wspinać na górkę, to zaczęło padać. Niestety, no może tak za 10 minut się tak już przejdzie i... Tutaj deszcze szybko przechodzą. Jest przepięknie. Pada deszcz, nie wiem, 40 stopni. Przed nami 3 godziny spinaczki. Super. To jest idealnie. Cieszę się. No i w tym lesie są małpy. Makaki chińskie. Musimy na nie uważać, bo podobno kradną sprzęt. Potwierdzam. No i widzicie, i wychodzi słońce. Sprawdza się zasada, jak masz iść na wycieczkę, to idź na wycieczkę. Już prawie. Ja w ogóle nie jestem zmęczony. Nic za nic. To jest właśnie świetne, że Hongkong, poza tym, że ma ten miażdżący miejski krajobraz, to ma tutaj góry, morze, plaże, w ogóle piękna jest ta warstwa naturalna. Trochę się ze mnie leje, nie ukrywam. No dobra. O kurde. No nieźle. Udało się. Między chińskimi emerytami okazało się, że jednak mamy porównywalną kondycję Dajmy radę. do 70-letnich Chińczyków. Dobrze. Difficulty 50. Nazywa się to Lions Rock, czyli drony to jest jednak fajny wynalazek, nie da się ukryć. Parę lat temu była taka głośna sprawa, że aktywiści o tutaj wolność i demokrację wywiesili taki żółty plakat na tej skale i potem policja nie mogła tego zdjąć. No uważajmy, żeby tak nie skończyć, bo to jest zły pomysł na dzisiaj. Generalnie nie opłaca się tutaj spadać. Nie opłaca się. Wydaje się, że Hongkong naprawdę no, ma dużo do zaoferowania w obu względach. Jest masakrycznym miastem z masakryczną naturą. No myślę, że jedno z najlepszych miejsc do dronowania, jakie widziałem. To tyle górskiej części dzisiejszej przygody. Czas na dalszą część dzisiejszej przygody. Jedziemy teraz w ogóle na plażę. Nie wiem co powiedzieć, nie widziałem jeszcze plaży, więc nie wiem jak to skomentować. Idziemy takim autobusem miejskim, który z tego co Maciek mówi jest znany z tego, że oni strasznie zapierdalają.
Mordercy szos. Dobrze się jechało. Dojechaliśmy do miejscowości, która nazywa się Sai Kung. To jest taki letni, plażowy kurort tutaj. Znaczy nie wiem czy lato. Powiedzmy, no jest plaża i jest kurort. Jakie rybsko. Nie wiem czy widać rybsko. Dzień dobry, panie rybo. W niektórych restauracjach tutaj dają ci w ogóle miskę, żebyś sam sobie szklankę umył. Fajnie, no fajnie, super. O, widzisz, tam miałeś muchę na przykład, nie? W tej misce. No okej. Z tego co rozumiem, Sai Kung to jest taki Kryspinów w Hongkongu. To jest pewnie nawiązanie, które tylko ludzie z Krakowa zrozumieją. To jest jak Turawa w Opolu. Mają więc tutaj swój język, swoją walutę, swoją kulturę, swoją kuchnię. Wszystko to jest dość mocno akcentowane. Ciekawy jest dla mnie ten klimat, że w Hongkongu ludzie chcą się bardzo odróżnić od Chińczyków. W sensie jest tutaj taka lokalna tożsamość. To jest jeden z wielu aspektów Hongkongu, które trochę mi się kojarzą z Tajwanem. Bo no, tam też jest trochę podobny problem. Szczególnie właśnie o Tajwanie myślę w tych okolicach tutaj, bo tu jest taki klimat, no mamy to takie góry parujące, mamy morze, więc bardzo tajwańsko jak dla mnie. No bardzo ładnie, plaża, świeżo po odpływie, tutaj cała błyszcząca. Ludzie sobie na banana boat płyną, na kajaczkach. Człowiek wiosło. Przez ostatni rok chyba 2 razy pływałem kajakiem. Oba te razy były w ciągu jednego tygodnia. Jeden był w Izraelu, drugi w Hongkongu. W sumie jak się człowiek zamknie w tej miejskiej dżungli Hongkongu, to łatwo jest zapomnieć, gdzie na mapie jakby jesteśmy, na globusie. A jesteśmy przecież w miejscu, gdzie relatywnie niedaleko jest Tajlandia, Wietnam, wszystkie te takie kraje Azji Południowo-Wschodniej, które kojarzą się z takimi właśnie widokami. Tymczasem okazuje się, w Hongkongu też to jest możliwe zobaczenie czegoś takiego, tylko trzeba wyjechać z miasta. Takie coś nazywa się Dragon Boat, to jest taka łódka, kajak. Strasznie mi się tutaj w ogóle podoba w Hongkongu, ile jest tej kultury fizycznej. Wszędzie są jakieś boiska do koszykówki, starsi ludzie uprawiają właśnie tai chi, parki są takie publiczne do ćwiczeń, baseny. Dużo ludzi tutaj uprawia sport. Czekamy w takiej wielkiej kolejce ludzi, którzy chcą wyjechać stąd, bo wszyscy wracają do miasta, do swoich mieszkań w tych blokach okropnych. Jest się w stanie człowiek tak zadomowić w takim klimacie, no bo to tak dla oka obcokrajowca, jak tu przyjeżdża, to jest takie jednak trochę przerażające. To prawda, no ale te budynki są takie self-efficient. Masz tam restauracje, fryzjerów, szkoły, przedszkola, lekarzy, nie? Więc tak naprawdę możesz tam po prostu żyć całe swoje życie i nie wychodzić z tego budynku. To brzmi jeszcze gorzej. Wiem. Czy da się zadomowić w tym strasznym budynku? Tak, w ogóle nie musisz z niego wychodzić. Super! W ogóle ta sieć transportu tych małych busów miała problem z tym, że kierowcy za szybko jeżdżą, więc zainstalowano taki system samoobrony przed tym. Nad kierowcą jest licznik prędkości. Jeśli jedzie powyżej 80, to możesz mu zrobić zdjęcie i tam go zaraportować, że niebezpiecznie jechał. Jestem wykończony po dzisiejszym dniu. Także jak widzicie, Hongkong to nie tylko miasto, to również przepiękna natura i to jest dopiero bardzo powierzchowne to, co pokazałem. Mam nadzieję zobaczyć jeszcze trochę więcej, póki tutaj jestem. Ale najważniejsza dla Was lekcja na dziś.
te bułeczki ze skondensowanym mlekiem.